Cześć, tu Borg Retrogralnia, a dzisiaj zaprezentuję Wam nowe wersje pakietów do emulacji, których początki istnienia sięgają jeszcze lat 90., a których nazwy czasami przewijają się przez moje filmy, szczególnie te amigowe. Mowa tutaj o Amiga Forever i Commodore Forever, stworzone przez firmę Cloanto w nowej 10. wersji wydanej ledwie tydzień temu. Czym są oba pakiety i dlaczego mówię o nich w jednym filmie? Oba to zintegrowane środowiska, pozwalające na wygodną emulację sprzętów Commodore i Amiga, takich jak Commodore 64, 128, VIC, PET i kilka jeszcze innych modeli. A jeśli chodzi o Amigi, to mamy tu 1500, 2600, 1200, 3000, 4000, CDTV, CD32, chyba o żadnej nie zapomniałem, a także kilka innych dziwnych maszyn, jak na przykład prototyp Amigi Walker. W pakiecie znajdziemy także legalne i pełne systemy operacyjne do obu komputerów. Są to zarówno pliki ROM, kernele, kickstarty, a także pełne systemy operacyjne jak GEOS czy Workbench w kilku wersjach do wykorzystania na emulatorach, jak i prawdziwym sprzęcie. Mamy także tutaj dostęp do kilkudziesięciu gier dla każdej platformy oraz niewielkiej ilości materiałów dodatkowych, a jeśli zakupimy droższe wersje, do kilku ciekawych filmów dokumentalnych. No właśnie, jeśli zapłacimy, bo oba pakiety są pakietami płatnymi, prócz najprostszej wersji Commodore Forever. Najtańszą Amigę Forever Value można kupić za 10 €, ograniczona jest ona wtedy głównie do emulacji Amigi 500. Za 30 € otrzymamy wersję Plus, emulującą wszystkie maszyny i posiadającą ROMy, OS-y i dodatkowe oprogramowanie dla emulowanych i prawdziwych maszyn. Ostatnia wersja to wersja pudełkowa, premium, koszt 50 €. Znajdziemy w niej dodatkowe 2 DVD ze wspomnianymi wcześniej filmami. W przypadku Commodore Forever mamy wersję darmową z pewnymi ograniczeniami, wersję Plus za $20 i wersję pudełkową za $30. Dodam jeszcze, że kupując Amiga i Commodore Forever w wersji Plus razem jako jeden pakiet, otrzymamy upust i zapłacimy za nie obie mniej niż 200 zł. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o wersjonowanie, to mam poczucie lekkiego zamieszania, ale na stronach obu projektów znajdziecie pełne porównanie z listą różnic i pewnymi dodatkowymi funkcjonalnościami, jak na przykład dorzucenie programu Amiga Explorer do wersji Plus. To taki program pomagający przy dostawaniu się do naszych prawdziwych amigowych maszyn z PC-ta. Ja go używałem na przykład do wypalania plików ADF na dyskietkach amigowych. Generalnie polecam Wam jednak nie przejmowanie się tymi wszystkimi rzeczami i zainteresowanie się pakietem dwóch programów w wersji Plus, bo jest to najrozsądniejsze rozwiązanie. Miałem też powiedzieć, czemu mówię o tych pakietach wspólnie. Po pierwsze dlatego, że warto je, jak mówiłem, wspólnie kupić, a po drugie, że po instalacji obu pakietów przekonacie się, że dzielą one wspólny program startowy, również produkt Cloanto, Launcher Retro Platform i pomimo, że zainstalują się Wam teoretycznie dwa oprogramowania, to ich baza emulacji, gier, systemów i tym podobnych jest między nimi współdzielona i nieważne, który program uruchomicie, macie dostęp do wszystkiego z obu. Obecna wersja oprogramowania to wersja 10. Jako ciekawostkę powiem Wam, że pierwsza Amiga Forever została wydana jeszcze za starych czasów, bo w roku 1997, a pierwsze Commodore Forever to rok 2009. Pakiety od pewnego momentu dzielą jednak wspólną numerację ze względu na ich praktyczną integrację od wersji 7 wydanej w roku 2017. Ostatnie lata to kilka wersji i kilka aktualizacji do nich, wydawane mniej więcej w cyklu około dwuletnim. Każda kolejna to może nie rewolucja, ale projekt zdecydowanie się rozwija. Dodam, że jeśli macie dowolny program w poprzedniej wersji, upgrade to około 50% normalnej ceny. Instalacja programów nie jest trudna, musimy tylko podać numer rejestracyjny, przeklikać bez zmian wszystkie opcje, dzięki którym dodamy powiązania plików amigowych i komodorowych do pakietu oraz uzyskamy kilka opcji w menu przy plikach pod prawym klawiszem. Oczywiście jeśli rozszerzenia plików związanych z emulacją obrazów kaset, dyskietek, dysków nie chcemy wiązać z pakietem Forever,
bo mamy już powiązane z innymi programami, możemy sobie te opcje odznaczyć. A no tak, mamy jeszcze opcję wyboru wyglądu i skórki, ale to oczywiście możemy sobie zmienić później, jak zresztą wszystko. Po zakończeniu instalacji, nieważne który z programów uruchomimy, będziemy mieć dostęp do tych samych danych. Po instalacji pakietów Amiga Forever i Commodore Forever mamy dwie ikonki i tak naprawdę nieważne jest to, który z tych dwóch programów uruchomimy, bo będziemy mieli dostęp zarówno do plików amigowych, jak i do plików Commodore. Jak widzicie, różni się tutaj tylko kolejność tego. W Commodore mamy Commodore na wierzchu, a w Amidze mamy na wierzchu Amigę. W browserze możemy zmienić tryby wyświetlania. Jako pierwszy dostępny jest tryb kolumnowy, czyli po prostu lista dostępnych plików, lista dostępnych systemów. Drugi jest dodany w tej wersji tryb kafelkowy. To jest generalnie mój ulubiony tryb. Tutaj wszystko mamy dostępne w postaci takich ładnych, dużych ikonek. Trzeci tryb, również dodany w tej wersji, to tryb arcade'owy. W tym trybie możemy sterować Amiga Forever i Commodore Forever za pomocą podpiętego padu albo za pomocą także klawiatury. No jest to tryb, który może Wam się kojarzyć z jakimiś takimi produktami jak na przykład RetroArch. Ja jednak, jak mówiłem, najbardziej lubię tryb kafelkowy. W opcjach możemy zmienić także skórki dostępne w tym oprogramowaniu. Są to 3 skórki, tak naprawdę niewiele się od siebie różniące, tylko wyglądem menu i w każdej z tych skórek możemy jeszcze zmienić tryb działania z jasnego na ciemny lub na systemowy. Ja używam kolorów ciemnych systemowych. Po lewej stronie launchera mamy dostęp, jak już pokazywałem, do plików amigowych i plików komodorowskich. Jako pierwszy jest katalog system, gdzie mamy wylistowane komputery, maszyny, jakie możemy uruchomić. W przypadku Commodorka, jak widzicie, jest ich cała masa. Nas tak naprawdę będzie interesował głównie Commodore 64, Commodore 128 i być może ta maszyna, która jest nazwana GEOS, czyli graficzny system operacyjny Commodore 64. W przypadku Amigi jest bardzo podobnie, chociaż tutaj modele mają większe znaczenie. Mamy Amigę 1000, Amigę 500, 2000, 3500+, CDTV, 600, 1200, 4000, CD32, także prototyp Amigi Walker oraz Amigę 4000 PowerPC. Dodatkowo, podobnie jak w Commodorku, mamy jeszcze maszyny przygotowane do wygodnego używania workbenchy z rozszerzonymi workbenchami, z workbenchem 1.3, z workbenchem 3X oraz z alternatywnym systemem operacyjnym Amigi AROS. Jeśli chcemy sobie odpalić na przykład Commodore, wystarczy dwuklik, komputer nam się uruchamia. Wygląd okienka emulatora dla Amigi i dla Commodorka jest bardzo zunifikowany, ale pod spodem siedzą różne emulatory. W przypadku Commodorka to jest fork Weissa z wersji 1.3 rozwijany później przez Cloanto. No nie jest to najnowsza wersja tego emulatora, ale do zastosowań takich, dla których został stworzony ten pakiet, jest ona wystarczająca. Na górze w menu możemy sobie spauzować komputer, zupełnie go wyłączyć, zresetować, zrobić snapshot lub uruchomić tryb turbo. Snapshot to jest takie pojęcie, które być może znacie z maszyn wirtualnych, ale też z emulatorów. To jest obraz maszyny zapisywany w danym momencie, również z stanem jej pamięci, taki zaawansowany save. Możemy też sobie tutaj zróżnicować głośność działania emulatora, zrobić screenshot. Jeśli na przykład w notatniku napiszemy sobie program w Basicu lub skopiujemy program w Basicu z jakiejś strony, możemy go bez problemu wkleić do Commodorka, uruchomić i wynik skopiować z powrotem do schowka i zrobić z nim co chcemy dalej. To jest całkiem wygodna rzecz w tym emulatorze. Tutaj mamy jeszcze możliwość przejścia do trybu full screen. O nim wspomnę jeszcze za chwilę, ale zajrzyjmy sobie tutaj na dole. Przy tej ikonce krótka informacja o tym, jaki mamy uruchomiony model komputera i w jakim emulatorze. Obok menu klawiatury, które nam umożliwia wciśnięcie tych klawiszy, które na klawiaturze PC-ta są trudno dostępne,
ale też sobie możemy odpalić klawiaturę wirtualną. I co my naciskamy, to się pojawia tutaj na tej klawiaturze, że jest naciśnięte, a dodatkowo dzięki tym wirtualnym nadrukom możemy bez problemu używać semigrafiki. Ta klawiatura może sobie leżeć gdzieś z boku albo może być zadokowana wewnątrz emulatora. Obok menu klawiatury mamy porty joysticków w Commodorku. Możemy wybrać, co ma być emulowane w porcie pierwszym, emulowane w porcie drugim oraz możemy wybrać, jaka rzecz będzie fizycznie z naszego PC-ta podpięta. Jeśli więc wybierzemy emulację myszki na porcie pierwszym, to możemy wybrać sobie myszkę z PC-ta, którą mamy do niego podłączoną. Na porcie drugim, jeśli wybierzemy sobie na przykład joystick, no to możemy wybrać urządzenie, które może go emulować. Może być to numpad, mogą być to klawisze kursorów, może być to wsad, a może być to też podpięte akurat w tym wypadku przeze mnie do komputera kontroler do Xboxa. Całkiem wygodna rzecz. Ostatnia ikonka to ikonka stacji dyskietek dla Commodorka. Możemy tutaj wrzucić dowolny obraz z dysku. Możemy wybrać dowolny plik D64 z browsera. O, jak widzicie, zniknął mi kursor myszy, a zniknął mi kursor myszy dlatego, iż wybrałem obsługę emulacji myszy. Jeśli chcemy wrócić do kursora PC-ta, musimy na chwilę wcisnąć Escape i go puścić i po wyłączeniu tutaj emulacji myszki z powrotem będziemy mieli kursor, który umożliwia nam kopiowanie różnych rzeczy w trybie tekstowym. Przejdźmy teraz do trybu pełnoekranowego. Tutaj krótka informacja o tym, że wychodzi się z niego wciskając na dłużej Escape. I jak widzicie, nie wygląda to w tym momencie za dobrze. Wciskając Escape możemy wywołać menu pełnoekranowe, bardzo podobne do tego, które widzieliście przed chwilą w okienku. Tym klawiszem wracamy do okienkowego trybu, a tym guzikiem możemy wyłączyć emulowany komputer. Tutaj możemy sobie zaznaczyć, czy chcemy coś zapisać na stałe, co zmieniliśmy w czasie działania komputera, jak na przykład podpięcie na stałe tam dyskietki z Riverride'em. Nie zaznaczamy tutaj generalnie zazwyczaj nic, wyłączamy maszynę i pokażę Wam teraz to, co robię bardzo często we wszystkich emulatorach, zmianę opcji trybu pełnoekranowego. To zmieniamy w opcjach, w emulacji. Ponieważ mam dwa monitory, to tutaj mogę wybrać, na którym ma się pojawiać emulator. Tutaj mogę wybrać, że nie chcę rozciągać obrazu do ekranu, tylko zostać przy standardowym stosunku wysokości do szerokości. Mogę też zapisać standardowe zachowanie dla uruchamiania emulatora z Retro Playera lub z Explorera plików. Mogę też włączyć sobie filtry udające telewizor, ustawić to, czy chcę mieć NTSC czy PAL, ustawić to, czy chcę mieć piksele kwadratowe, czy takie, jakie były w oryginalnych maszynach i to akurat włączę sobie. Mam też całą masę opcji związanych z emulacją Commodorka, jak na przykład zmiana palety dla wszystkich maszyn, ustawiania dźwięku i całą masę różnych funkcji związanych również z emulacją Amigi, ale o tym później. Teraz tylko zapiszę te ustawienia, odpalę drugi raz Commodorka, włączę tryb pełnoekranowy i jak widzicie, wygląda on w końcu tak, jak powinien. Żeby pokazać Wam, jak działa emulacja myszki, odpalę jeszcze GEOSa i od razu przejdę do trybu pełnoekranowego. Emulacja myszki, jak widzicie, działa naprawdę fajnie, a GEOSem naprawdę warto się pobawić, ale to nie jest film o GEOSie. Dłuższe przytrzymanie Escape'u, wychodzimy z trybu pełnoekranowego, wyłączamy komputer i znowu nie zapisujemy żadnych zmian w naszym obrazie. Przejdźmy z powrotem do Amigi. Tutaj zasada działania jest praktycznie taka sama. Odpalmy sobie na przykład Amigę 500. Ona się odpali automatycznie z Workbenchem. Każdy z tych komputerów przygotowany jest tak, że ma w środku teoretycznie włożony jakiś system operacyjny, Workbench w dowolnej wersji. Jak widzicie, została mi tutaj podpięta klawiatura, bo zapisałem to ustawienie przy okazji Commodorka, tylko tutaj mamy klawiaturę amigową. Menu klawiatury, myszy, joysticka, menu dyskietki, wszystko zostało na miejscu. Tylko mamy informację, że działamy na Amidze 500, ROM Amiga 1.2, CPU 6800 i odpalamy Amigę z emulatora WinUAE wersja 4.1.
bo WinUAE w wersji 4.1, wersja rozwojowa, modyfikowana przez Klanto, jest wbudowana w tą stację emulacyjną. Tak jak w przypadku Commodorka nie jest to najnowsza wersja, ale jest to wersja w zupełności wystarczająca. Co ciekawe, Klanto wbudowało jeszcze tutaj drugi emulator, WinFellow. Jest to emulator, o którego istnieniu tak naprawdę zapomniałem i nie wiem, czy Wy w ogóle o nim pamiętacie, ale był on nawet popularny na początku lat 2000. No w tym wypadku, jeśli uruchamiamy Amigę czy Commodorka, nie widzimy praktycznie żadnej różnicy, bo jak mówiłem, wygląd jest zunifikowany, ale jeśli przejdziemy sobie do ustawień Amiga Forever, mamy informacje o WinUAE, o Vice'ie, a także o WinFellow. Możemy sobie otworzyć katalog z tym emulatorem i dopiero kiedy go odpaliłem w takiej formie zewnętrznej, to przypomniałem sobie, że używałem go chyba na studiach na początku lat 2000. Także to są systemy operacyjne i komputery wbudowane w ten system. Mamy też dostęp do gierek. Tych gierek jest w przypadku Amigi chyba około 50, może troszkę więcej. W przypadku Commodorka jest to tak bliżej setki. Gry zostały chyba wybrane z klucza raczej dostępności, możliwości załatwienia sobie licencji niż jakiejś tam fajności danej gry, ale możemy sobie tutaj znaleźć coś dla siebie. Mamy też demoscenę, demka amigowe, demka komodorkowe. Mamy też aplikacje w przypadku Commodorka i w przypadku Commodorka w aplikacjach znajduje się terminal do łączenia się z BBS-ami. Nagrywałem jakiś czas temu odcinek o łączeniu się z Commodore BBS-ami przy okazji jednego z modemów Wi-Fi. Tutaj jest taka sama, dokładnie taka sama możliwość. Możemy sobie przejść do wybranego BBS-a, nawet jest ich kilka tutaj wpisanych, połączyć się, no i za chwilę jesteśmy połączeni. Tutaj wita nas dowcip, że ta rynka jest najlepszym komputerkiem. Ale jak mówię, to nie jest odcinek o BBS-ach, więc możemy sobie przejść dalej. Mamy galerię, gdzie w przypadku Commodore i Amigi mamy kilka dokumentów związanych z tymi komputerami i Amiga Forever oraz mamy także pliki wideo. No jak mówiłem, te pliki wideo są tylko dostępne w wersji premium, w wersji pudełkowej, także nie mamy w tym momencie niestety do nich dostępu. Jeśli ktoś lubi sobie historię poznawać, to warto może kupić też wersję pudełkową Amiga i Commodore Forever, no bo jak widzicie mamy tutaj dwa pełne DVD filmów. Powinienem jeszcze pokazać dwie rzeczy. Jak można zmieniać konfigurację tych wszystkich systemów i jak odpalać zewnętrzne gry i programy. Jeśli chodzi o zmianę konfiguracji, najlepiej sobie skopiować daną maszynę i nie bawić się na tej oryginalnej. Wciskamy więc Ctrl+Copy, Ctrl+V, mamy kopię danej maszyny, no i możemy w edycji zmienić jej konfigurację. Możemy wybrać jedną z maszyn, jakie są standardowo emulowane, zmienić ROM maszyny, zmienić procesor, zmienić koprocesor, dodać sobie przyspieszenie JIT, zwiększyć lub zmniejszyć stopień kompatybilności, ustawić ilość dostępnej pamięci, dołożyć różne urządzenia, zmienić tryb wyświetlania itd., itd. Też możemy tutaj podłączyć od razu jakieś zewnętrzne media. No bardzo podobnie jest w przypadku Commodorka. Tutaj też możemy sobie skopiować maszynkę, wcisnąć Edit. Tutaj zmieniamy konfigurację bardzo podobnie. Model Commodore możemy wybrać, czy ma być to PAL, czy NTSC, czy mamy włączyć jakieś turbo, czy mamy dołożyć pamięci, ewentualnie czy mamy grać starym, czy nowym SID-em, mieć modem, czy dołączoną drukarkę. Jak widzicie, może nie ma tutaj wszystkich dostępnych w emulatorach, osobnych emulatorach opcji, ale jest tych opcji wystarczająco dużo, żeby móc się normalnie tym zestawem bawić. Ostatnia rzecz to możliwość uruchamiania plików zewnętrznych. Ja sobie kilka przykładów wrzuciłem do katalogów Amiga Files i Commodore Files. To są takie katalogi tworzone na Waszym komputerze, gdzie znajdziecie na przykład wszystkie systemy operacyjne w przypadku Amigi, ROMy do komputerów, a ja sobie tutaj wrzuciłem gierki. Taka przykładowo Giana Sisters. Jeśli mamy ADF-y przypisane do Amiga Forever, wystarczy kliknąć dwa razy i odpali nam się taki browser, w którym możemy wybrać, w jakim komputerze ma się to
uruchomić. Ewentualnie możemy sobie dołożyć drugi dysk od razu. Nie będę tutaj wnikał dokładnie, co można z tym browserem zrobić, bo to jest temat na osobny odcinek, ale my wciśniemy zwykłe OK i odpali nam się gra. Jeśli w pewnym momencie będziemy chcieli zmienić dyskietkę, to standardowo zrobimy to tak, jak pokazywałem wcześniej, wybierając z menu dyskietki włożenie innej dyskietki i to jak najbardziej zadziała. I w ten sposób, po prostu klikając 2 razy na dowolny plik związany z emulatorami Commodore i Amigi i wybraniu później modelu, ewentualnie na którym chcemy odpalić daną grę, możemy odpalić praktycznie wszystko. Są rozpoznawane, jak mówiłem, pliki kasetowe, dyskietkowe, także pliki amigowe WHD Load w postaci archiwów LHA. Wystarczy 2 razy kliknąć, tam wszystko zadziała. Zresztą pokażę Wam od razu. Canon Fodder, wersja CD32. Klikam 2 razy. System poprawnie wykrył ten plik jako WHD Load. Wciskamy OK i za sekundę gierka nam się po prostu uruchomi. Musicie tutaj przyznać, uruchamianie na PC plików LHA dwuklikiem, plików LHA z WHD Loada dwuklikiem, no to jest naprawdę ciekawa rzecz, prawda? Jak widzicie, pakiety Amiga Forever i Commodore Forever to naprawdę ciekawe rozwiązania. To, co pokazałem Wam przed chwilą, to tylko takie liźnięcie ich możliwości. Bo tak, z jednej strony są to programy przygotowane po to, by bez problemów i wygodnie emulować sobie maszyny ze stajni Commodore i Amiga, z szczególnym uwzględnieniem tego, że możemy tam uruchomić dany konkretny komputer w danej konkretnej konfiguracji związanej z prawdziwym sprzętem wydanym w takim a takim roku, co jest w przypadku emulatorów w sumie pewną trudnością, takich emulatorów stand-alone jest to pewną trudnością. Z drugiej strony jednak możemy uruchamiać pliki zewnętrzne, też w prosty sposób. Wystarczy kliknąć 2 razy na dowolny plik związany z emulatorem Amigi czy Commodore, wybrać sobie, jak mówiłem, wersję komputera, na którym chcemy to uruchomić. Ta wersja jest praktycznie rzecz biorąc za każdym razem wykrywana automatycznie i poprawnie, ale jeśli byśmy chcieli sobie coś zmienić, to możemy zmienić i możemy uruchomić także program, grę zewnętrzną. Jednak pakiety to nie tylko to. Są tam jeszcze rzeczy, których Wam w tym momencie nie pokazałem, związane z obsługą plików ROM, kerneli, kickstartów, przygotowaniem ich do wypalenia na dyskietkach, na kościach pamięci, do wykorzystywania ich w emulatorach. Mamy tam również możliwość budowania takich specjalnych pakietów w plikach RP9. Jest to taki format pliku promowany przez Cloanto, format, który zamyka dowolną grę, czy to do Amigi, czy to dla Commodore, w jednym pliku. Tam możemy wrzucić ile chcemy dyskietek, obrazów dysków, konfiguracje, pliki z obrazkami, screenshoty, miniaturki i taki plik możemy sobie stworzyć i mieć jeden plik, który nam się ślicznie sam uruchomi. I to też można zmieniać i przygotowywać w tych programach, ale Wam tego w tym momencie już nie pokażę, bo ten film i tak już jest trochę przydługi. Oczywiście możecie się zastanawiać, czy wydanie tych 100-200 zł na te oprogramowanie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Z mojej strony mogę Wam powiedzieć, że sama możliwość posiadania oryginalnych wszystkich ROMów i dodatkowo jeszcze wszystkich systemów operacyjnych do komputerów Commodore i Amiga za 100 czy 200 zł to chyba nie jest duża cena. Ja akurat mam to szczęście, że klucze do tych programów otrzymałem od firmy Cloanto, by móc je przetestować, za co bardzo dziękuję, ale podejrzewam, że wielu z Was posiada również takie klucze, bo bardzo często można było je dostać na różnego typu imprezach, na przykład na Pixel Heaven, ale nie tylko, także bardzo możliwe, że macie gdzieś tam u siebie w zasobach klucz, co prawda do starszej wersji, ale dzięki temu będziecie mogli zrobić tańszy upgrade. Wydaje mi się, że na tym skończę ten sylwestrowy odcinek Retrogralni, nie będę go przeciągał.
Do tego oprogramowania jeszcze prawdopodobnie wrócę, by Wam pokazać ten system pakowania gier do jednego pliku. A teraz Was puszczam, idźcie sobie na sylwestrowe imprezy albo sobie pójdźcie zagrać w Tomb Raidera. Wybór należy do Was. Ja, korzystając z okazji, w swoim imieniu Retrogralni i Muzeum życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji Sylwestra i Nowego Roku. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, Borg Retrogralnia.